209 numerze Classic Auto przygotowaliśmy dla Was listę 25 klasyków, w które warto zainwestować już dziś. Ale przyznam, że wymagają one raczej dużych pieniędzy. Dlatego dziś chciałem Wam pokazać kilka znacznie tańszych aut, które warto rozważyć nie w kategoriach inwestycyjnych, ale dających po prostu sporo klasycznej przyjemności na co dzień. Oto moja subiektywna propozycja. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. BMW serii 3 E46 to jedna z najpopularniejszych generacji trójki BMW i od lat ma ugruntowaną pozycję na rynku. Auto zadebiutowało w 1998 roku. Wchodzi więc już w wiek klasyczny. A jego produkcja zakończyła się w roku 2007, choć gwoli ścisłości to w 2005, bo do 2007 roku fabrykę opuszczały jeszcze topowe warianty M3. Te ostatnie osiągają już naprawdę wysokie ceny i mają duży potencjał inwestycyjny, więc tym razem je pominę. A co z pozostałymi? Wybór jest ogromny, bo auto oferowane było jako czterodrzwiowy sedan, trzydrzwiowe coupé, trzydrzwiowy kompakt oraz jako funkcjonalne kombi, czyli touring. Gama silnikowa obejmuje benzyniaki R4 i R6 o mocach od 105 do 231 koni mechanicznych oraz diesle, również 4 lub 6-cylindrowe. Oczywiście rzędowe, o mocach od 116 do nawet 204 koni mechanicznych. W ogłoszeniach znajdziecie mnóstwo aut w skrajnej kondycji i taką samą rozpiętość cenową. Niestety te najtańsze za 7-8 tysięcy złotych mogą oznaczać wiele problemów i dalszych wydatków związanych z eksploatacją. Za to dobrze utrzymane egzemplarze wyceniane są na ponad 20 tysięcy złotych. Zwłaszcza te z nadwoziem coupé i cieszącym się najlepszą opinią benzynowym silnikiem 3.0 o mocy 231 koni mechanicznych, choć jemu zdarza się wysokie spalanie oleju. Na co uważać przy zakupie 46? Z racji wieku ten model cierpi na problemy z osprzętem elektrycznym silników, gubi też piksele na wyświetlaczu zegarów. Kuracji odświeżającej wymaga też często zawieszenie. Jeśli jednak znajdziecie fajną sztukę, to zapewniam, że dostarczy Wam ona sporo frajdy na co dzień. Pojawienie się pod koniec 1998 roku w ofercie Audi małego Roadstera TT wywołało na rynku spore zamieszanie. Było to pierwsze w historii marki auto tego segmentu i adresowane do młodszych klientów w klasie premium. Audi TT początkowo dostępne było z nadwoziem coupé, a od 1999 roku również jako sympatyczny Roadster. Warto podkreślić, że model ten został zaprojektowany na tej samej platformie co Volkswagen Golf czy pierwsza generacja Audi A3, co ma istotne znaczenie, jeśli chodzi o dostęp do części zamiennych i serwisu. TT dostępna była w kilku wariantach silnika 1.8 turbo o mocy od 150 do 224 koni mechanicznych z napędem naprzód lub obie osie oraz w topowej wersji 3.2 VR6 Quattro o mocy 250 koni mechanicznych, która dołączyła do gamy w 2003 roku. Nie dość, że jest generalnie droga, to właściciele niechętnie się jej pozbywają. W ogłoszeniach w Polsce znalazłem jeden egzemplarz za 43 900 zł, natomiast kilka sztuk wystawiono w Niemczech. Ich ceny startują z okolic 10 tysięcy euro i raczej będą już tylko drożeć. A jak pozostałe? Za niespełna 10 tysięcy złotych da się kupić auta z początku lat 2000, ale podchodziłbym do nich z dużą ostrożnością, tym bardziej, że wiele z nich ma burzliwą historię wypadkową. Warto też rozważyć auta wyprodukowane po 2000 roku, w których usunięto wadę w zawieszeniu, objawiającą się niestabilnym zachowaniem w szybkich zakrętach. Te tetki w lepszym stanie oznaczają już wydatek rzędu 17-20 tysięcy złotych. Dobra wiadomość jest taka, że silnik 1.8 turbo jest sprawdzoną jednostką, dość trwałą i zapewnia Audi TT dynamiczny charakter. Jest też podatny na tuning. Dla singla albo do zabawy Audi TT jest godne polecenia. Ta propozycja dla wielu z Was może wydawać się dość kontrowersyjna, bo dotyczy w sumie dość młodego samochodu produkowanego w latach 2002-2009, ale wybrałem ją z kilku powodów. Po pierwsze prestiż, bo mowa o Mercedesie klasy E. Po drugie komfort, ta sama uwaga. I wreszcie ze względu na ceny. Może trudno to uwierzyć, ale trzecią generację klasy E, czyli W211, można już kupić za niewiele ponad 10 tysięcy złotych.
Auto dostępne jest jako 4-drzwiowa limuzyna oraz 5-drzwiowe kombi, a gama jednostek napędowych obejmuje w sumie kilkanaście, o ile nie więcej pozycji w wariantach o mocy od 95 do nawet 381 koni mechanicznych, w przypadku V8 w odmianach AMG. To ostatnie z oczywistych względów wspominam tylko dla przyzwoitości, bo ceny dobrych egzemplarzy startują często z okolic 100 000 złotych. Rozstrzał w przypadku pozostałych wariantów jest również potężny. Z czego to wynika? Ano z tego, że koszty serwisu i eksploatacji potrafią skutecznie zepsuć przyjemność z jazdy W211. Problemy dotykają automatyczne skrzynie biegów, układy wtryskowe i turbiny, zwłaszcza w dieslach, oraz rozbudowaną elektronikę. Uważać należy również na zawieszenie Elmatic oraz elektrohydrauliczne pompy hamulcowe SBC. Te ostatnie miały coś takiego jak limit użycia hamulca, po którym się po prostu wyłączały i wymagały albo wymiany, albo przeprogramowania. Dlatego ostatecznie wraz z faceliftingiem w 2006 roku Mercedes z nich zrezygnował. Mimo wszystko, jeśli uda Wam się znaleźć dobrze utrzymaną sztukę i chcecie jeździć jak prezes, to na pewno warto wziąć W211 pod uwagę. Kolejny Mercedes w tym zestawieniu może rozbudzać emocje zwłaszcza wśród młodszych klientów, bo oznacza jazdę stylowym, eleganckim roadsterem z elektrycznie otwieranym stalowym dachem. Mam tu na myśli pierwszą generację SLK, która pojawiła się na rynku wiosną 1996 roku i produkowana była do roku 2004. Przez ten czas fabrykę w Bremie opuściło ponad 311 000 egzemplarzy SLK, co sprawia, że dziś na rynku wtórnym wybór jest dość duży, a ceny jeszcze wydają się atrakcyjne. Wybierać można spośród benzynowych wersji R4 o mocach od 136 do 197 koni mechanicznych oraz V6 3.2 w wariancie 218 lub zarezerwowanym dla AMG 354 konie, który dołączył do gamy w 2001 roku. Jak to w przypadku AMG bywa, także i tu ceny odbiegają jednak znacznie od tych z poziomu atrakcyjnego. SLK pierwszej generacji cieszy się ogólnie dobrą opinią solidnego i trwałego roadstera, chociaż oczywiście z wiekiem dolegać mu będą pewne problemy, czy to z nieszczelnymi siłownikami hydraulicznymi do otwierania dachu, czy mostami napędowymi albo elementami zawieszenia. W wersjach z kompresorem warto też zwrócić uwagę na jego stan, bo to część podatna na awarie. Na szczęście nie ma problemu z dostępem do części zamiennych i serwisu. Wystrzegać się należy natomiast egzemplarzy poddawanych różnego typu tuningowi i tych z przeszłością wypadkową. A jak ceny? Rozpiętość jest naprawdę duża. Można znaleźć SLK w bazowych wersjach już za około 8-9 tysięcy złotych, ale wymagające sporo doinwestowania. Średnia rynkowa dla przyzwoitych sztuk to 20 tysięcy złotych, choć już zaczynają pojawiać się takie w stanie idealnym, za które sprzedający życzą sobie ponad 35 tysięcy złotych. Na AMG trzeba wyłożyć co najmniej 100-120 tysięcy. A i jeszcze jedna ważna informacja. Czterocylindrowe wersje SLK pierwszej generacji nie lubią się z nowym paliwem E10. A teraz coś dla osób szukających komfortowego auta o nietuzinkowym wyglądzie. Zastrzegam jednak, że to polecenie jest mocno subiektywne i wynika z moich osobistych doświadczeń z jazdy tym modelem. Saab 9.5, bo o nim mowa, w swojej pierwszej odsłonie zadebiutował na rynku w 1997 roku. Najpierw w wersji sedan, a rok później dołączyło kombi i w premierze tego wariantu miałem przyjemność brać udział osobiście. Auto już wtedy zrobiło na mnie duże wrażenie i choć w klasie premium miało lepszych rywali, to charakterem i bogatym wyposażeniem z pewnością im nie ustępowało. Tym bardziej, że paleta silników obejmowała tylko i wyłącznie turbodoładowane jednostki, w tym benzyniaki o pojemności od 2 do 3 litrów i mocy od 150 do nawet 305 koni mechanicznych oraz diesle 2.2 i 3.0 o mocach odpowiednio 120 i 176 koni. Przez mechaników polecane są raczej te pierwsze, choć w ich przypadku warto sprawdzić przebieg i kiedy był wymieniany łańcuch rozrządu. Powinno się to robić po przejechaniu 150 tysięcy kilometrów. Problemy może sprawiać też turbo-sprężarka Garrett. W razie ewentualnej wymiany warto pomyśleć o zamienniku Mitsubishi, a nie regeneracji. Na liście do sprawdzenia przed zakupem wskazywane są też elementy zawieszenia, komputer sterujący pracą silnika, układ klimatyzacji czy wyświetlacz komputera pokładowego. Auta z początku produkcji można znaleźć w cenach poniżej 5000 zł, ale już te po drugim faceliftingu, czyli z lat 2005-2010, wystawiane są za ponad 20 tysięcy.
Znalazłem też kilka nieźle wyglądających Aero w przedziale od 32 do 45 tysięcy złotych, ale te ostatnie to raczej mocno przesadzona oferta. Sporo Saabów 9.5 w cenach od 500 do 4000 euro znajdziecie też w niemieckich ogłoszeniach. Przez wiele lat ten model wiódł prym w rankingach popularności aut importowanych do Polski. I choć teraz przekazał pałeczkę następcom, to nadal jest jednym z najpopularniejszych modeli klasy średniej na rynku. Następca słynnej 80, czyli Audi A4, debiutował jesienią 1994 roku, a jego sprzedaż wystartowała kilka miesięcy później. W 1996 roku do gamy modelowej dołączyła wersja Avant, czyli kombi, a produkowana do 2001 roku pierwsza generacja A4 umocniła pozycję marki w tym segmencie. Topowe warianty S4 o mocy 265 koni oraz 381-konny RS4 już zapewniły sobie status motoryzacyjnych ikon. Ceny dobrze utrzymanych egzemplarzy nierzadko zbliżają się do pułapu 300 tysięcy złotych. Na szczęście pozostałe odmiany dostępne są jeszcze za rozsądne pieniądze. Przypomnę tylko, że poza tymi sportowymi wariantami w ofercie znaleźć można benzynowe silniki R4 i V6 o mocach od 101 do 193 koni mechanicznych oraz niemal legendarne już diesle 1.9 i 2.5 TDI o mocy od 75 do 150 koni, z których większość nie notowała istotnych wpadek jakościowych. Dostęp do części i zamienników jest łatwy, a ich ceny umiarkowane. Oczywiście, jak to w przypadku aut w takim wieku, trzeba się liczyć z potencjalnymi problemami. Mogą one dotyczyć m.in. luzów w zawieszeniu, skrzyń biegów, pojawiającej się korozji, czy rzeczy wynikających z typowego eksploatacyjnego zużycia. Stąd też duża rozpiętość cen. Najtańsze oferty opiewają na mniej niż 3000 zł, podczas gdy dobrze utrzymane egzemplarze z końcówki lat 90. wyceniane są na 15-17 tysięcy, a bywa, że i drożej. Faktem jest, że sztuki w dobrym stanie zapewniają świetne właściwości jezdne. Bywa nazywany królem polskich dróg i trzeba przyznać, że na tę opinię sumiennie zasłużył. Zwłaszcza generacja B5, która pojawiła się na rynku w 1996 roku, najpierw jako sedan i w 1997 roku jako kombi. Auto było produkowane do roku 2005. Swego czasu był to jeden z najnowocześniejszych modeli Volkswagena, zbudowany zresztą na platformie Audi A4, z szeroką ofertą wersji silnikowych i bogatym wyposażeniem. U nas największym wzięciem cieszyły się oczywiście diesle, które chwalono za trwałość i ekonomiczne zużycie paliwa. W sumie diesel do wyboru jest sporo, bo w gamie znajdowały się jednostki o pojemności 1.9, 2.0 i 2.5 litra oraz o mocy od 90 do 180 koni mechanicznych. Wśród benzyniaków w palecie znajdziemy silniki o pojemności od 1.6 do nawet 4 litrów i mocy od 101 do 275 koni mechanicznych. Ten ostatni pojawił się w absolutnie topowej wersji W8, która dołączyła do gamy wiosną 2001 roku, kilka miesięcy po faceliftingu modelu. Historię tego wariantu znajdziecie w marcowym wydaniu Classic Auto, numer 209. Faktem jest, że ma ona spory potencjał klasikowy, a ceny egzemplarzy w stanie idealnym potrafią już przekraczać 100 tysięcy złotych. Choć zdarzają się też okazje za mniej niż 25 tysięcy, do których jednak należy podchodzić z dużą ostrożnością. Serwis W8 często jest dość problematyczny i drogi. Jeśli nie chcecie wydawać takich pieniędzy, to warto rozważyć wersję 1.8 Turbo albo 2.3 VR5 o mocy 150 koni mechanicznych. Tu z drobnymi wyjątkami dominują ceny poniżej 10 tysięcy złotych. Nieco droższe będą 2.8 V6 o mocy 193 koni mechanicznych z seryjnym napędem na 4 koła, które dają dużo frajdy z jazdy. Oczywiście pod warunkiem, że znajdziemy dobrze utrzymany egzemplarz. Ale akurat ta uwaga dotyczy wszystkich aut w sile wieku. Ostatnia propozycja klasyka na co dzień pochodzi ze Szwecji i przez wiele osób traktowane jest jako ostatnie prawdziwe Volvo. Mam na myśli debiutujący w roku 1991 model 850 oferowany jako klasyczny sedan oraz bardzo praktyczne kombi. W 1996 roku auto przeszło facelifting i przy okazji zmieniło nazwę na S70 i V70 w przypadku kombi, ale w dużej mierze mamy do czynienia właściwie z tym samym samochodem. Skupmy się jednak na 850. Dostępna jest ona z 5-cylindrowymi silnikami rzędowymi o pojemnościach od 2.0 do 2.5 litra i mocach od 126 do 250 koni mechanicznych w przypadku benzyniaków oraz ze 140-konnym dieslem 2.5 TDI, który dostarczany był przez Volkswagena.
Topowe warianty oznaczane jako T5 i T5R dysponują mocami odpowiednio 225 i 250 koni mechanicznych, a ich ceny, zwłaszcza egzemplarzy T5R w idealnym stanie, potrafią przekraczać już 50 tysięcy złotych. Pozostałe są znacznie tańsze i przy odrobinie szczęścia za około 10 tysięcy złotych można trafić na przyzwoitą sztukę. Dobra informacja jest taka, że wszystkie wersje z dieslem włącznie nie miały istotnych wpadek jakościowych i dobrze zaopiekowane potrafią bezproblemowo służyć przez wiele lat. Ich wadą jest natomiast raczej duże zużycie paliwa. Sam mam 193-konnego turbobenzyniaka, którego średnia w mieście przekracza 17 litrów na setkę. Za to na trasie przy jeździe z prędkością do 120 km na godzinę można zejść poniżej 9 litrów. Na plus 850 zaliczam świetną funkcjonalność, zwłaszcza w wersji kombi i wysoki komfort. A minusy? Mówi się, że 850 prędzej załatwi korozja niż problemy techniczne. I z perspektywy użytkownika z 15-letnim stażem wypada mi to potwierdzić. Jak widzicie, nie trzeba kupować klasyka za miliony, martwić się złą pogodą albo że ktoś Wam zarysuje auto. Często za kilka lub kilkanaście tysięcy złotych możecie posmakować klasycznej motoryzacji i cieszyć się nią na co dzień. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.